Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. We wtorek, 11 maja 2010 roku, mężczyzna wraca z pracy. Wchodzi do domu, który dzieli ze swoją żoną i trójką dzieci. Na zewnątrz, tuż przy drzwiach wejściowych, zauważa ślady krwi. W środku panuje nienaturalna cisza. Schodzi na dół i tam znajduje ciało mężczyzny. Natychmiast wybiera numer alarmowy 112. Gdy rozmawia z operatorem, w trakcie połączenia dokonuje kolejnego przerażającego odkrycia. Ciała dwójki dzieci swojej żony, 15-letniego Bjorna i 12-letniej Linnea. To historia morderstwa, które wstrząsnęło małym szwedzkim miasteczkiem Härnösand położonym na północy kraju. Miasto leży w regionie Ångermanland w północnej części Szwecji. To administracyjne centrum regionu Västernorrland, liczące nieco ponad 25 000 mieszkańców. Słynie z portu, uczelni i archipelagu wysp rozciągających się wzdłuż wybrzeża. Choć na co dzień życie toczy się tu spokojnie, mieszkańcy wciąż pamiętają wydarzenia sprzed lat. Jedną z najtragiczniejszych zbrodni w historii tego regionu. Historię zacznijmy od poznania ludzi, których ta tragedia dotknęła. Mona urodziła się w 1957 roku. Jej pierwszym mężem był Thomas Sverd. W 1988 roku urodził się im syn Ranganat. Kiedy chłopiec miał około roku, małżeństwo rozpadło się. Wkrótce potem Mona poznała innego mężczyznę, Matsa Lund. Pobrali się, a w 1995 roku na świat przyszedł ich syn Bjorn, a 2 lata później córeczka Linnea. Jednak i ten związek nie przetrwał. Mona i Mats rozwiedli się, a ona wkrótce poznała nowego partnera, Lodza Jorna, starszego od niej o niemal 10 lat. Pobrali się i zamieszkali razem w Härnösand, tworząc rodzinę z trójką jej dzieci. O samej Monie wiadomo niewiele. To, że małżeństwo z Lodzem było już jej trzecim i że para nie doczekała się wspólnych dzieci. W chwili, gdy doszło do tych tragicznych wydarzeń, miała 52 lata. To była rodzina o skomplikowanej historii, pełna dawnych związków i zmieniających się nazwisk, dlatego uporządkujmy to jeszcze raz. Jej poprzednim mężem był Mats, drugi partner. Z tego małżeństwa przyszła na świat 2 dzieci, Linnea 12-letnia oraz Bjorn 15-letni. Oboje uczęszczali do tej samej szkoły, niewielkiej placówki, w której w jednym kompleksie mieściły się zarówno klasy szkoły podstawowej, jak i średniej. W małych szwedzkich miastach to dość powszechne. Dzieci w różnym wieku często spotykają się na tych samych korytarzach i korzystają z jednej stołówki i wspólnego boiska. Linnea była w 6. klasie, a Bjorn właśnie skończył 1. rok szkoły średniej. Linnea opisywana jest jako cicha, delikatna dziewczynka o dobrym sercu, która kochała konie. Nosiła okulary i zazwyczaj miała swoje proste, długie brązowe włosy związane w koński ogon. Była opanowana, spokojna i bardzo wrażliwa. Jedna z tych dziewczynek, które wolą słuchać niż mówić. Informacji o Bjornie jest znacznie mniej. Z tego, co udało się ustalić, był po prostu zwyczajnym 15-latkiem. Robił to, co większość chłopców w jego wieku. Lubił gry komputerowe, spędzał czas z kolegami i uwielbiał swojego starszego brata, Ragnara. Choć bywało między nimi różnie, jak to między braćmi, na ogół dobrze się dogadywali. Pozwólcie, że opowiem wam teraz więcej o Ragnarze Nilssonie, zagubionym młodym człowieku, którego losy odegrały kluczową rolę w tej historii. Ragnar był jedynym dzieckiem Mony z jej pierwszego małżeństwa, z Thomasem Sverda. W chwili morderstwa miał 21 lat, choć wciąż uczęszczał do szkoły średniej z powodu wielu lat opuszczania zajęć. Miał krótkie brązowe włosy i oczy, o których mówiono, że są smutne jak u szczeniaka.
Znajomi ze szkoły wspominali go jako chłopaka cichego i nieśmiałego, takiego, który wolał trzymać się na uboczu. Nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale zdarzało się, że nagle wybuchał gniewem i krzyczał na nauczycieli. Jeden z jego dawnych kolegów wspominał, że rodzice Ragnara rozstali się, gdy chłopiec miał zaledwie rok. Mimo to dorastał, mając kontakt z obojgiem rodziców, spędzał dużo czasu ze swoim ojcem. W Szwecji to dość powszechne rozwiązanie. Po rozwodzie lub separacji matka i ojciec dzielą się opieką nad dziećmi. Zazwyczaj dzieci mieszkają tydzień z matką, a kolejny tydzień z ojcem, przemieszczając się między dwoma domami od około 3. lub 4. roku życia. Rodzice często wymieniają się częściej, żeby takie zmiany były dla dziecka łagodniejsze. Dla Ragnara oznaczało to, że przez całe dzieciństwo pozostawał blisko ze swoim ojcem. Ojciec mieszkał na farmie poza miastem Härnösand, zaledwie 20 km od domu jego matki. Szwecja ma rozmiar porównywalny do stanu Kalifornia, około 450 000 km², ale podczas gdy Kalifornię zamieszkuje prawie 40 milionów ludzi, w całej Szwecji żyje ich zaledwie 10 milionów. Nie trudno więc domyślić się, że w kraju, który ma tak wielkie tereny, często są one słabo zaludnione. W 2010 roku Härnösand liczyło około 17 000 mieszkańców. To piękne, spokojne miasteczko w północnej części kraju, położone nad Morzem Bałtyckim. Z wody widać port, strome klify i rzędy starych, kolorowych domów. To miejsce, w którym życie płynie wolno, dopóki nie wydarzy się coś, co na zawsze burzy ten spokój. Härnösand zostało założone w 1585 roku przez szwedzkiego króla Johana III, syna Gustawa Wazy, pierwszego króla niepodległej Szwecji. Wcześniej, aż do roku 1523, kraj pozostawał pod panowaniem króla Krystiana II z Danii. Dopiero po zwycięstwie w wojnie o niepodległość Szwecja odzyskała wolność, a Gustaw Wasa został ogłoszony królem. Teraz, gdy wiemy już nieco o historii tego miejsca, wróćmy do dnia, w którym rozegrała się tragedia. Rodzina mieszkała w domu wybudowanym w 1909 roku, drewnianym, pomalowanym na jasno-niebieski kolor, z pionową boazerią charakterystyczną dla szwedzkiego stylu budownictwa. Dom miał 3 kondygnacje: parter, piętro i piwnicę. Na górze znajdowały się sypialnie i łazienki, na parterze kuchnia, salon i toaleta dla gości. W piwnicy mieściła się dodatkowa sypialnia, kotłownia i kilka pomieszczeń gospodarczych. Do piwnicy prowadziło również osobne wejście z zewnątrz po schodach schodzących w dół do bocznych drzwi. Był piękny majowy wieczór w Härnösand, kiedy Lodz Jorn wrócił z pracy do domu. Mężczyzna był zatrudniony w urzędzie administracyjnym, gdzie pełnił funkcję głównego kuratora. Był również aktywny w lokalnej polityce. Lodz miał 62 lata, był szczupłym mężczyzną o starannie przyczesanych włosach, gęstych czarnych brwiach i łagodnym spojrzeniu zza okularów. W 2004 roku poślubił Monę, a rok później, w 2005, kupili wspólnie ten niebieski dom na spokojnej podmiejskiej ulicy Artillerigatan. Tego dnia, 11 maja 2010 roku, wszystko wydawało się zwyczajne. Lloyd zaparkował samochód przed domem i ruszył w stronę drzwi wejściowych. Dopiero wtedy zauważył coś, co sprawiło, że zamarł. Na progu była krew. Otworzył drzwi i zawołał, by sprawdzić, czy ktoś jest w środku. Nie usłyszał odpowiedzi. Podążył za śladami krwi, które prowadziły na dół do piwnicy. Tam w kotłowni zobaczył mężczyznę leżącego na podłodze, całego we krwi. Zamarł i zbladł. Był przekonany, że patrzy na ciało swojego pasierba, Ragnara. Natychmiast wybrał numer 112, szwedzki odpowiednik amerykańskiego 911. Halo? Jest tu chłopak, Ragnar Nilsson. Chyba został ranny. Wszędzie jest krew. Czy on oddycha? Nie sądzę. Proszę spróbować resuscytacji. Tak, dobrze, muszę go odwrócić. Chwila. Nie, to nie Ragnar, to ktoś inny. Karetka już jedzie. Proszę zachować spokój. Boże, co to jest? Proszę zostać na linii. Proszę się nie rozłączać. Nie. Tu są jeszcze 2 ciała. To dzieci. Co pan mówi? Siekiera. On użył siekiery.
Wysyłamy policję. Tak, Boże, błagam, prześlijcie policję i to jak najszybciej. Ilu ludzi jest w domu? Dwoje dzieci. Czy może pan sprawdzić, czy oddychają? Nie oddychają, uderzył ich w głowę. Widziałem siekierę tam na ziemi. Boże, o mój Boże. Chwilę później na miejsce przybyły pierwsze radiowozy i karetki pogotowia. Ciszę spokojnego osiedla przecięły dźwięki syren i od tego momentu Herne Sand już nigdy nie było takie same. Lodź był w szoku, mówił nieskładnie, nie potrafił zebrać myśli, jego głos drżał. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, szybko uznali go za głównego podejrzanego. Był mężem matki, dzieci, mieszkał w domu, w którym doszło do zbrodni. I to właśnie on pierwszy znalazł ciała. Dla funkcjonariuszy było oczywiste, że musi wiedzieć coś więcej o tym, co się wydarzyło. Zabrano go więc do aresztu i natychmiast rozpoczęto przesłuchanie, pytając, gdzie był tego popołudnia i czy ktoś może potwierdzić jego alibi. W tym samym czasie policja zadzwoniła do Mony, która wciąż była w pracy. Powiedziano jej tylko, że ma natychmiast wrócić do domu, nie wyjaśniając dlaczego. Świadkowie z sąsiedztwa wspominali później, że widzieli, jak 52-letnia kobieta wracała z pracy. Nie wiedziała jeszcze, co się stało, miała poważny, skupiony wyraz twarzy. Przed domem czekali już policjanci i pastor z lokalnego kościoła. Kiedy Mona zrozumiała, dlaczego ją wezwano, jej krzyk rozdarł ciszę całego osiedla. Pastor objął ją ramieniem i zaprowadził do radiowozu. Nie pozwolono jej wejść do środka. Po zatrzymaniu trzeciego męża, Mony, Lodzia, policja odnalazła także ojca dzieci Matsa Lunda i pierwszego męża kobiety Tomasa Sferda. Obaj zostali wezwani na przesłuchanie. Wszystko działo się błyskawicznie, a dopiero po kilku godzinach ktoś zapytał, gdzie jest Ragnar. Szukanie rozpoczęto natychmiast. Sprawdzono dom, zadzwoniono na jego telefon, przeszukano okolice. Ale Ragnara nigdzie nie było. Wkrótce wszystko stało się jasne. Mężczyzna znaleziony martwy w kotłowni obok ciał dzieci to był Mats Lund, ojciec Bjorna i Linnei, a zarazem drugi mąż Mony. Jeden z tropów wskazywał, że zniknięcie Ragnara mogło mieć związek z samochodem Matsa, białym Volkswagenem Jettą. Auto nie stało przed domem, a skoro Mats nie mógł z niego skorzystać, to kto nim odjechał? Kiedy wiadomość o morderstwie dotarła do mediów, wybuchła prawdziwa sensacja. O tragedii mówiły wszystkie stacje telewizyjne i gazety, w internecie roiło się od plotek. Od 1989 roku w Hernensad zamordowano zaledwie 7 osób. Nigdy wcześniej nie doszło tam do potrójnego zabójstwa. Maj 2010 roku zmienił tę liczbę na 10. W całym mieście ludzie szeptali między sobą, wymieniali domysły, a tajemnicze zniknięcie Ragnara tylko podsycało napięcie. W tym czasie, około 200 km na północ od Hernensad w nadmorskim mieście Umeå, kapitan statku towarowego szykującego się do rejsu do Rosji zauważył coś dziwnego. Młody mężczyzna kręcił się po nabrzeżu, podchodził do członków załogi, trzymając w dłoni zwitek banknotów. Proponował im pieniądze w zamian za możliwość wejścia na pokład. Kapitan, zaniepokojony jego zachowaniem, nie wiedząc jeszcze nic o tragedii, w mieście Hernensad powiadomił lokalną policję. Podczas oczekiwania na funkcjonariuszy próbował z nim rozmawiać. Mężczyzna jednak milczał, wyglądał na zagubionego, odrealnionego. Czekał w ciszy, aż pojawią się policjanci. Nie próbował uciekać. Jak nie trudno się domyślić, tym młodym mężczyzną był Ragnar Nilsson, najstarszy syn Mony. Zatrzymano go tuż za granicami Umeå. Był w stanie skrajnego szoku, zdezorientowany i zgaszony. Wkrótce miał opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Historię, która odsłoniła przerażającą prawdę o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej w Hernensad. Było popołudnie, wtorek 11 maja 2010 roku. Ragnar siedział w kuchni. Usłyszał kroki Bjorna na ganku. Chłopak wracał ze szkoły. Zamek w drzwiach kliknął. Gdy drzwi się otworzyły, Bjorn wszedł do środka. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Ragnar rzucił się na niego i zaczął dźgać nożem. Uderzał go wielokrotnie, w klatkę piersiową, potem w szyję, w ramiona i w głowę. Trzymał go w uścisku, aż Bjorn przestał się ruszać. Nie użył noża, który wcześniej kupił, sięgnął po jeden z kuchennych. Później policja znalazła go schowanego w szufladzie. Kiedy Bjorn leżał już bez ruchu w przedpokoju, Ragnar podszedł do salonu.
Na kanapie leżała Linnea, oglądając telewizję. Podniosła wzrok i zobaczyła brata z zakrwawionymi rękami i nożem. Zaczęła krzyczeć: co robisz? Co ty robisz? Ragnar zeznał później, że wtedy pierwszy raz naprawdę poczuł strach i w tej samej chwili zaatakował. Uderzył ją nożem w głowę, potem kilka razy w klatkę piersiową. Zadawał cios za ciosem, aż uznał, że Linnea nie żyje. Potem zaciągnął ich ciała jedno po drugim do swojej sypialni w piwnicy. Próbował schować je pod łóżkiem, ale nie mieściły się całkowicie. Wrócił więc na górę, żeby posprzątać krew. Użył wiadra i mopa, które później śledczy znaleźli na dole schodów. Zajęło mu to około 30 minut. Kiedy skończył, w salonie zadzwonił telefon Linnei. Na ekranie widniało nazwisko Mats, ojciec dzieci. Miał tego dnia zabrać córkę do stajni. Zwykle podjeżdżał pod dom i dzwonił z samochodu, a dzieci wychodziły, żeby go spotkać. Tak samo zrobił tego dnia. Nie otrzymawszy odpowiedzi od Linnei, zadzwonił na numer Bjorna, a potem na telefon domowy. Nikt jednak nie odbierał. Między 15:57 a 16:05 telefony dzwoniły jeden po drugim. Ragnar słuchał ich w milczeniu. Wiedział, że Mats czeka w samochodzie przed domem. Wstał, zszedł na dół, wziął siekierę. Założył rękawice, wszedł na ganek i usiadł na krześle ogrodowym przy wejściu. Z tej odległości widział, jak Mats siedzi w swoim białym Volkswagenie. Kiedy samochód zgasł, a mężczyzna wysiadł, Ragnar obserwował każdy jego ruch. Słyszał, jak Mats woła: gdzie jest Linnea? Hej! Ragnar nie odpowiedział, tylko zamachnął się siekierą. Pierwszy cios nie trafił. Mats odwrócił się błyskawicznie i zaczął uciekać w stronę samochodu. Ragnar ruszył za nim i zadał kolejny cios, potem następny. Uderzał raz po raz, aż Mats upadł na ziemię. Wszystko rozegrało się na zewnątrz, tuż przed domem, na spokojnej osiedlowej ulicy wśród sąsiednich budynków. Ale trwało to tak krótko, że nikt niczego nie zauważył. Ragnar przeciągnął ciało Matsa do piwnicy, wciąż trzymając siekierę w dłoni. Przechodząc obok swojej sypialni, wrócił jeszcze do ciał Bjorna i Linnei i zadał im po jednym ciosie w głowę, jakby chciał się upewnić, że nie żyją. Potem ułożył ciało Matsa na podłodze w kotłowni. Tam właśnie 2 godziny później znalazł je Loć, wracając z pracy do domu. Po ukryciu ciał Ragnar zabrał kluczyki do samochodu Matsa, białego Volkswagena Jetty, i odjechał. Pierwsza część jego planu została wykonana. Teraz miała się zacząć druga, ucieczka i nowe życie w innym kraju. Jechał całą noc, kierując się na zachód, w stronę Norwegii. Zatrzymał się na stacji benzynowej w miasteczku Brekke, gdzie przebrał się w inne ubrania. Jak później zeznał, poprzednie dziwnie pachniały i chciał się ich pozbyć. Policja znalazła tam worek na śmieci, a w nim skarpety poplamione krwią. Badania wykazały, że należały do ofiar. Kamery monitoringu zarejestrowały Ragnara na tej stacji około 50 km od granicy z Norwegią, w niewielkiej miejscowości Duvet. Tam skończyło mu się paliwo. Porzucił samochód i zaczął łapać okazję w przeciwnym kierunku. Zrezygnował z przekroczenia granicy. W bagażniku porzuconego auta policjanci znaleźli później spodnie dresowe przesiąknięte krwią, która, jak się okazało, należała do Matsa, Bjorna i Linnei. Podróżując autostopem i autobusami, Ragnar dotarł z powrotem na wschodnie wybrzeże. O świcie znalazł się przy drodze w małym miasteczku Teksat, około godziny drogi na północ od Hernensat, czyli zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zbrodni. Nie tak miało wyglądać jego nowe życie. Była 4 rano, gdy zatrzymał się przy nim kierowca ciężarówki, Rolf Biland, 50-letni tracker z Piteå, który jechał na północ. Zobaczył młodego mężczyznę z plecakiem i współczuł mu trochę, że stoi tak sam na poboczu drogi. Miał w sobie coś zagubionego, smutnego, te charakterystyczne oczy, jak u szczeniaka. Zabrał go w trasę. Przejechali razem około 2 godzin. Rolf wspomniał później w rozmowie z reporterami, że nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Chłopak był cichy, nie mówił prawie nic, nie miał na sobie widocznych śladów krwi ani brudu. Ukrywał emocje wyjątkowo dobrze, powiedział kierowca. Kiedy ciężarówka wjechała do Umeå, Ragnar poprosił, żeby go wysadzić.
Nie wiadomo, co działo się z nim później, ani jak znalazł się w porcie, gdzie później widziano go, jak próbował dostać się na pokład statku płynącego do Rosji. On sam nie pamięta, jak do tego doszło, a żadni świadkowie nigdy się nie zgłosili. Wkrótce potem został zatrzymany przez policję. Tajemnica potrójnego morderstwa wydawała się wreszcie rozwiązana. Sprawcą okazał się starszy brat ofiar Ragnar Nilsson, ale pozostawało nadal jedno pytanie. Dlaczego? Kiedy Ragnar miał 6 lat, w rodzinie pojawił się jego młodszy brat Bjorn. Mona poznała wtedy Matsa i wkrótce tworzyli razem nową rodzinę. W tygodniach, gdy Ragnar mieszkał z matką, według osób bliskich rodzinie, był bardzo podekscytowany narodzinami brata. Traktował go z czułością i starał być się dla niego jak najlepszym starszym bratem. Bjorn od najmłodszych lat chorował na astmę. Ludzie z otoczenia rodziny wspominali, że zawsze, gdy tylko chłopiec dostawał ataku, Ragnar rzucał wszystko, co robił i natychmiast biegł mu na pomoc. Był czujny, opiekuńczy, gotów w każdej chwili zareagować. 3 lata później na świat przyszła Linnea. Ragnar był również podekscytowany jak przy narodzinach brata. Znajomi rodziny do dziś zgodnie mówią, że w dzieciństwie naprawdę kochał swoje młodsze rodzeństwo. Z czasem jednak wszystko zaczęło się zmieniać. Podczas przesłuchań Ragnar przyznał, że z biegiem lat coraz bardziej zazdrościł Bjornowi i Linnei. Miał wrażenie, że jako najstarszy w rodzinie musi brać na siebie całą odpowiedzialność i wykonywać wszystkie nudne obowiązki. To znaczy rąbać drewno, sprzątać, pomagać w gospodarstwie. Czuł też, że dzieci Matsa i Mony dostają znacznie więcej uwagi i ciepła niż on. Nigdy nikomu o tym nie mówił, tłumił w sobie żal i gniew, które z czasem zaczęły go zjadać od środka. Kiedy miał 10 lat, wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Nałożyło się na to wiele rzeczy. Małżeństwo Mony i Matsa przeżywało poważny kryzys, a rodzina wchodziła w burzliwy okres. Sam Ragnar był wtedy w wieku dojrzewania, emocjonalnie niestabilny i wrażliwy, samotny. Nie potrafił już dłużej ukrywać tego, co czuł. Zaczął zachowywać się agresywnie w domu i w szkole. Pewien znajomy Matsa opowiadał później, że zauważył, iż Ragnar miał problemy z empatią. Dodał też, że Mats wielokrotnie mówił mu, iż nie czuje się bezpiecznie, zostawiając młodsze dzieci sam na sam ze starszym bratem. W gimnazjum Ragnar miewał napady furii. Wybuchał złością, rzucał przedmiotami, przewracał krzesła. Koledzy z klasy się go bali. A między tymi wybuchami bywał cichy, zamknięty w sobie i nieśmiały. W tym samym czasie sytuacja w domu stawała się coraz bardziej napięta. Po rozwodzie Mona poznała Lodża i wprowadziła się z dziećmi do niebieskiego drewnianego domu przy Artillerigatan. Ragnar miał wtedy 16 lat i chodził do szkoły średniej. Był inteligentny, ale nie przykładał się do nauki. Większość przedmiotów kończył oceną niedostateczną. Często nie chodził do szkoły, pojawiał się tylko od czasu do czasu, niespodziewanie, bez słowa. Jeśli nauczyciel zapytał, gdzie był poprzedniego dnia, Ragnar reagował agresją i złością. Został w szkole znacznie dłużej niż jego rówieśnicy. W chwili popełnienia zbrodni miał już 21 lat, a wciąż formalnie był uczniem. W tym samym czasie odkrył nową obsesję, kulturystykę i trening siłowy. Chodził na siłownię codziennie, godzinami. Nie miał wielu przyjaciół, ale utrzymywał kontakt z kilkoma znajomymi z dzieciństwa. Co roku latem wyjeżdżali razem za miasto do domku w lesie pod Hernesand. Spędzali tam kilka dni, rozmawiali, łowili ryby, pili piwo przy ognisku. Z biegiem lat wszyscy jego przyjaciele poszli dalej, skończyli szkołę, wyjechali na studia, zaczęli własne życie. Tylko Ragnar został w miejscu. Był dorosły, a wciąż tkwił w szkolnej rutynie, w tym samym domu z matką i młodszym rodzeństwem. Z każdym miesiącem stawał się coraz bardziej zamknięty. Przestał chodzić na siłownię. Większość czasu spędzał w swoim pokoju w piwnicy w niebieskim domu, który dzielił co drugi dzień z Bjornem i Linneą. Od czasu do czasu odwiedzał ojca na farmie, gdzie trzymał swojego psa Ulu. To właśnie on stał się jego jedynym przyjacielem. Wtedy też zaczęła się w nim gromadzić potężna energia gniewu, połączona z frustracją i poczuciem bezsilności. Chodził do szkoły nieregularnie, a na miesiąc przed morderstwem postanowił uciec, dosłownie i symbolicznie, od swojego życia. Zadzwonił do matki.
Mamo, jestem na lotnisku w Sztokholmie, mam bilet do Chile. Nie powiedział o tym nikomu wcześniej, po prostu zniknął. Spędził 10 dni w Ameryce Południowej, ale nawet tam nie potrafił uciec od samego siebie. Czuł się zdradzony przez matkę i jej nowego męża, zazdrosny o rodzeństwo i opuszczony przez przyjaciół. Był sam i coraz głębiej pogrążał się w depresji. To właśnie wtedy w jego głowie zaczęły rodzić się ciemne myśli. Pomysły, które z czasem przerodziły się w konkretny plan. Po powrocie do Szwecji 5 maja 2010 roku, zaledwie 6 dni przed morderstwem, Ragnar postanowił działać. Zapisał się do klubu bokserskiego, wypłacił z konta 65 000 koron szwedzkich i poszedł na zakupy. Kupił nowe ubranie, nóż i siekierę. W piwnicy zaczął konstruować własną kuszę. Na jego komputerze policjanci znaleźli później historię wyszukiwań, jak kogoś zabić, trucizna, morderstwo, sposoby zadawania bólu. Rozważał różne scenariusze. Wysadzenie samochodu Matsa, otrucie cyjankiem, a nawet podpalenie domu. Ostatecznie zdecydował się na plan z użyciem noża i siekiery. 10 maja przed zbrodnią podczas przygotowań przypadkowo skaleczył się w dłoni i musiał pojechać do szpitala. Zszyto mu palec. To tylko opóźniło jego plan o 1 dzień. 11 maja 2010 roku około 15:30 na 2,5 godziny przed powrotem lodża z pracy Ragnar był już gotowy. Tego dnia zjadł lunch z ojcem, Tomasem, w lokalnej chińskiej restauracji. Potem poszedł do biblioteki po nową kartę, bo starą niedawno zgubił. Wyszedł stamtąd o 13:45 i wrócił do niebieskiego domu, czekając aż rodzeństwo wróci ze szkoły. W plecaku miał ubrania, nóż, siekierę i zwinięte w skarpetę pieniądze. Linnea skończyła lekcję około 14:30 i wróciła do domu z myślą o popołudniu w stajni. Bjorn wyszedł ze szkoły pół godziny później. Podczas przesłuchań Ragnar mówił, że zawsze wiedział, że Linnea była ulubienicą Matsa, a Bjorn ukochanym dzieckiem Mony. Nienawidził tego, jak Mats go traktował. Chciał przeprowadzić się na stałe do ojca, ale Mona i Mats nie wyrazili na to zgody. Na początku ich wspólnego życia relacje między Matsem a Ragnarem były dobre. Z czasem jednak po rozstaniu rodziców wszystko się zmieniło. Nie rozmawiali ze sobą od 9 lat. Nikt nie przypuszczał, jak głęboko w Ragnarze narastała nienawiść do ojczyma, do rodzeństwa, do całego świata. Podczas przesłuchań był spokojny, rzeczowy. Opowiedział policjantom wszystko krok po kroku. Nie próbował się bronić, nie okazywał żalu, tylko chłodne fakty bez emocji. Tak ujawnił się obraz człowieka, którego gniew i samotność z czasem przekształciły się w śmiercionośną obsesję. Później odpowiedzi Ragnara zaczęły być trudne do zrozumienia. Mówił niespójnie, chaotycznie, czasem sprzecznie z faktami. Wydawało się, że w jego umyśle rzeczywistość dawno już przestała istnieć w zwykłym sensie, jakby żył w świecie własnych wyobrażeń. Dla śledczych i biegłych było jasne, Ragnar cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne. Proces rozpoczął się niedługo później, trwał zaledwie 3 miesiące od dnia morderstwa. Sąd uznał Ragnara winnym morderstwa 1. stopnia. W szwedzkim systemie prawnym nie istnieje formuła znana z prawa amerykańskiego, nie przyznaje się z powodu niepoczytalności. Jednak w Szwecji nie można skazać na więzienie osoby, która w momencie popełnienia czynu była chora psychicznie. Dlatego sąd najpierw orzeka winę, a dopiero potem kieruje sprawcę na szczegółową ocenę psychiatryczną. Jeśli stwierdza się chorobę psychiczną, skazany nie trafia do więzienia, lecz do szpitala psychiatrycznego. Tak właśnie stało się w przypadku Ragnara. Został uznany za winnego, ale również za osobę chorą psychicznie. Skazano go na bezterminową opiekę psychiatryczną z kontrolą decyzji o zwolnieniu. Oznacza to, że może spędzić resztę życia zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Nie ma wyznaczonego końca kary. Co pewien czas jego stan jest oceniany przez komisję lekarską. Jeśli psychiatrzy uznają, że jest stabilny i nie stanowi zagrożenia, może zostać zwolniony i wrócić do społeczeństwa. Podczas badań psychiatrycznych ujawniono coś, czego wcześniej nikt nie wiedział. Okazało się, że Ragnar znajduje się w spektrum autyzmu. Zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Kiedy osoba z autyzmem dopuszcza się zbrodni, motywy jej działania często wydają się niezrozumiałe.
Z zewnątrz wszystko wygląda irracjonalnie, ale w jej umyśle może wydawać się logiczne i uporządkowane. Mózg osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonuje inaczej. Nie oznacza to jednak, że autyzm prowadzi do przemocy czy rodzi skłonność do morderstwa. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Większość przestępców ma za sobą historię uzależnień, przemocy czy przestępczego trybu życia. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj nie. W Szwecji zdarzył się jeszcze jeden niepokojący przypadek przestępstwa, którego sprawcą również był człowiek w spektrum autyzmu. W 2006 roku 30-letni mężczyzna zamordował swoją terapeutkę. Leczył się u niej od 5 lat, od 2001 roku. Z czasem jego relacja z psycholożką, 50-letnią kobietą, przerodziła się w obsesję. Zaczął ją śledzić, pisać listy, dzwonił, aż w końcu czekał na nią w klatce schodowej jej gabinetu, uzbrojony w kilka noży. To był słoneczny, letni dzień, gdy kobieta weszła po schodach. Zaatakował. Zadał jej 60 ciosów nożem, potem wciąż cały we krwi i z nożem w dłoni poszedł prosto na policję. Sam zgłosił, co zrobił. Został uznany za winnego morderstwa, ale sąd nie uznał go za chorego psychicznie. Skazano go na 10 lat więzienia. Jego diagnoza, zespół Aspergera, mogła tłumaczyć sposób, w jaki doszło do zbrodni, ale nie usprawiedliwiała jej ani nie tłumaczyła motywów. Kiedy ktoś zostaje skazany, sąd może przyznać odszkodowanie rodzinie ofiar. To strona poszkodowana składa wniosek, a sędzia określa jego wysokość. W tym przypadku Mona, matka Ragnala, nie złożyła żadnych roszczeń wobec syna. Powiedziała, że chce być przy nim i nie utrudniać mu drogi do spokoju, nawet jeśli resztę swoich dni spędzi za murami szpitala psychiatrycznego. Minęło 15 lat od tamtego majowego popołudnia, które na zawsze odmieniło życie jednej rodziny i całego miasta Härnösand. Dziś już nikt nie mówi o tym głośno, ale ślady tragedii wciąż są obecne w ludzkiej pamięci, w starych kronikach i w niebieskim domu, który nadal stoi przy cichej ulicy Artillerigatan. Ragnar Nilsson wciąż przebywa w zakładzie psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze. Został skazany na bezterminową opiekę psychiatryczną z kontrolą decyzji o zwolnieniu, co oznacza, że nie ma wyznaczonej daty zakończenia kary. W 2017 roku otrzymał pozwolenie na samodzielne przebywanie poza oddziałem w kontrolowanych warunkach. Co kilka lat jego stan psychiczny jest ponownie oceniany, lecz dotąd nie uznano go za osobę gotową do powrotu do społeczeństwa. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek opuści mury szpitala. Mona, matka, która straciła 2 dzieci, a trzeciego, sprawcę zbrodni, w pewnym sensie również, żyje dalej w cieniu tej tragedii, z którą niestety musiała się zmierzyć. Nigdy nie wystąpiła przeciwko synowi, nie złożyła żadnych roszczeń ani nie zabrała publicznie głosu. Według osób z jej otoczenia chce tylko jednego, żeby jej syn otrzymał opiekę i spokój, nawet jeśli resztę życia spędzi za murami szpitala. Mieszkańcy Härnösand rzadko wracają do tamtych wydarzeń. Dla wielu to wciąż zbyt bolesna historia. Dom, w którym doszło do tragedii, zmienił właściciela, ale miejscowi wciąż omijają go wzrokiem, przechodząc ulicą. Jakby wciąż coś w nim zostało, echo krzyku, którego nie da się uciszyć. Sprawa Ragnara Nilssona to historia o samotności, niezrozumieniu i braku pomocy. O chłopaku, który nigdy nie nauczył się mówić o tym, co czuje. O rodzinie, która próbowała żyć normalnie, nie dostrzegając, że w ich własnym domu rodzi się coś niepojętego. Zespół Aspergera nie uczynił z niego mordercy. Nie był to też czyn zrodzony z nienawiści, ale z desperacji, bólu i emocjonalnego chaosu, który przez lata narastał w milczeniu. To przypomnienie, jak cienka może być granica między cierpieniem a zbrodnią, między ludzką kruchością a tragedią, która niszczy wszystko wokoło. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Ta historia nie jest łatwa, ale trzeba było ją opowiedzieć, bo przypomina, że największe dramaty nie zawsze rozgrywają się w mroku ulic, ani w świecie przestępców, o których czytamy w gazetach. Czasem wszystko zaczyna się tam, gdzie powinno być najbezpieczniej – w domu. Za drzwiami, za którymi ktoś zbyt długo milczał. To opowieść o człowieku, który nie poradził sobie z samym sobą.
O rodzinie, która nie potrafiła dostrzec, jak szybko miłość może zamienić się w gniew. I o ciszy, która bywa bardziej zabójcza niż krzyk. Takie historie nie mają zwycięzców. Pozostaje tylko pustka i pytanie, jak wiele można przegapić, zanim jest już za późno. Słuchaliście kryminalnych opowieści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.